wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem całego roku. W moich planach było przeczytanie 100 książek. Niestety nie udało się. Udało mi się za to przeczytać 93 książki. Mam tu je wszystkie zapisane i podzielę się w zasadzie tymi najlepszymi i tymi najgorszymi. Z takich fajnych wydarzeń tegorocznych to zdecydowanie to, że zaczęłam mieć współpracę recenzenckie, z czego jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona i wdzięczna wydawnictwom i autorom, którzy dali mi tą szansę recenzować ich książki. Do tego wpadły 2 patronaty, z czego jestem jeszcze bardziej dumna. Jednym z nich jest książka Wojciecha Kowalskiego. Już chcę ją znaleźć, bo postanowiłam, że pokażę wszystko w jednym miejscu. Wszystko z Lubimy Czytać, bo to najłatwiej mi znaleźć, wszystko mam pod ręką. Więc tak, to jest ta okładka, to jest mój dumny patronat, wspaniała książka dla każdej z kobiet, które chcą jakby coś zmienić w swoim życiu i potrzebują takiej lekkiej pomocy. No i właśnie ten dziennik kobiety może w tym pomóc. A druga z książek jest to wspaniała Postapokalipsa Bogusza Zawiszy. Tutaj jest świat po globalnej katastrofie, która spowodowała to, że ludzie żyją teraz w takich pewnych obozach, a tytułowi oni grasują po ziemi i no ci ludzie tutaj znikają. Także to są takie 2 moje dumy. Jeszcze jedna fajna rzecz tegoroczna, ale muszę po nią sięgnąć, więc na chwilę się z Wami żegnam. I się nie pożegnałam. No i już powróciłam. Nie była to długa przerwa. Natomiast czytnik książek. Wymieniłam mojego Inkbooka, z którym miałam tylko same problemy, na Pocketbooka. I pomimo tego, że czytam podobnie w zasadzie i korzystam nawet chyba bardziej z tego częściej niż z Inkbooka, to tu bateria zdecydowanie lepiej trzyma, nie zacina, wszystko świetnie gra, działa i na dodatek jest to taki plus, że można sobie zmienić litery, w sensie kontrast na innym, w sensie, że strony nie będą białe, tylko czarne, dzięki czemu przyjemniej mi się tutaj zdecydowanie czyta. Także to są takie plusy tegoroczne, jedne z plusów. A teraz przejdę może do zawodów książkowych. Patrząc na tą listę, to jednym z takich zawodów książkowych była Miłość w stereo. Książka Ali Nowak. Ali Nowak, aż tracę głos, napisała książkę, na której podstawie też wyszedł film. Znalazłam książkę Moje życie z Wolterami. Serial mi się tak podobał trochę. Książki jeszcze nie czytałam, ale zobaczyłam, że na półce mam właśnie książkę tej autorki. No i postanowiłam ją przeczytać i podobała mi się, ale jednocześnie był to taki lekki zawód i w zasadzie już o niej tak mało pamiętam. Z kolejnych książek tu sobie przeglądam i muszę pamiętać, żeby takie zawody. No to tutaj jest taki pół zawód, pół fascynacja, bo zawiodłam się trochę na bohaterze i bohater kompletnie mi się nie podobał, a jako że był to główny bohater,
no to wpłynęło właśnie na całą moją ocenę książki. Natomiast cała akcja wokół tego bohatera była wyśmienicie napisana i mi się podobała, więc to taki trochę zawód, trochę nie. A mówię tutaj o Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego. Jest to książka, którą planowałam już od dawna przeczytać i ją gdzieś tam w liceum podczytywałam, bo jako lekturę musiałam. Potem na studiach powinnam ją przeczytać, ale jako, że czytałam ją w liceum, no to już sobie nie przypominałam. A teraz w dorosłym życiu postanowiłam ją sobie robić na nowo, w sensie przypomnieć na nowo. No i mi się udało. Co tu jeszcze? Wydaje mi się, że Misconduct, książka Penelope Douglas, ona z opisu mi się podobała, wydawała mi się, że to będzie książka dla mnie, natomiast już w trakcie czytania stwierdziłam, że zdecydowanie ta książka odbiega gdzieś tam od moich gustów, od moich zainteresowań i niestety, ale no nie jest to fajna książka. Patrzę jeszcze co, bo muszę... Wiem, o jakiej chcę powiedzieć, ale nie pamiętam, czy były jakieś książki pomiędzy. Jest Zakochana w bandycie. Ona wydawała się, że będzie super książką. Dostałam ją do recenzji, więc też trochę słabo, że ta książka tak nie do końca mi przypadła. Natomiast tutaj w tej książce, jako że w tym roku czytałam dużo debiutów, to w tej książce wybitnie widać, że jest to debiut właśnie tej autorki i że mogłaby się ta autorka trochę bardziej podszkolić w swoim warsztacie pisarza. Natomiast nie była to też jakaś taka zła książka. Myślę, że młodszym czytelnikom przypadnie ona bardziej do gustu. Ja już jednak od tych książek trochę więcej zaczęłam wymagać. I to też ten rok właśnie chyba sprawił, że tak to się potoczyło. Troublemaker, książka, która kompletnie nie powinna powstawać i książka, która myślę, że jest bardzo krzywdzącą książką, książką, która jednak gdzieś tam ten ogląd nastolatków może bardzo zaburzyć i wydaje mi się, że już do końca roku nie było nic takiego strasznie złego, co czytałam, bo starałam się jednak wybierać te książki już bardziej takie pasujące do mych gustów. No, także takie książki mi się nie podobały, chociaż to nie są takie książki na jedną gwiazdkę. Coś tam jednak w nich dobrego można było znaleźć. A teraz takie książki, które bardzo, bardzo mi się podobały, takie dla mnie wybitne. Posiłkuję się moją zapisaną listą i zobaczymy, czy wszystkie tutaj się dało. Jedną z takich książek, bardzo długo się do niej zabierałam i bardzo się jej bałam, ale warto po ją przeczytać. Jest to Jeździec bez głowy. Ja lubię film Jeździec bez głowy, natomiast z tą książką nie ma on nic wspólnego. Mamy tutaj tajemniczego jeźdźca bez głowy, który nocami jakby pojawia się i straszy okolicznych mieszkańców. Natomiast tajemnica tam zawarta jest bardziej tragiczna niż nam się wydaje. Jest to taki typowy western i ja zakochałam się naprawdę w tej książce i będę ją polecać każdemu. Nie jest ona krótką książką, natomiast myślę, że warto przez nią przejść. Kolejna z książek, z takich top książek, ona nawet stoi tutaj, jest to Człowiek o 24 twarzach, Billy Milligan, najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości. Książka, która
niezmiernie mi się podobała, która pokazuje nam trochę to, co lubię w książkach takich true crime, czyli to, jak działa taki umysł mordercy, zabójcy. Tutaj nie do końca Billy Milligan jest tym mordercą, natomiast został skrzywdzony w dzieciństwie i trochę mu się życie nie ułożyło dzięki temu, przez to, może nie dzięki temu, a bardziej przez to właśnie, że tak się potoczyło, jak się potoczyło. No i jest to naprawdę bardzo fajna książka, chociaż jest ona bardziej fabularyzowana niż taka stricte faktowa, ale myślę, że tutaj też jest jej plus w tym właśnie, że taka była. Kolejna książka jest to książka duetu, który bardzo lubię. Jest to David Levitan i Jennifer Niven, Zabierz mnie ze sobą. Jest to taka dosyć mroczna książka, pokazująca nam, też nie pamiętam za dużo, bo ją czytałam na początku roku, ale pamiętam, to coś tam mniej więcej działo. Mamy dwójkę rodzeństwa, siostra ucieka. No i ten brat postanawia ją znaleźć, ona zostawia mu tam niektóre wskazówki, jak to może on ją odnaleźć. No i ona ucieka z takiego toksycznego domu. Ten brat został w tym toksycznym domu i mamy tutaj pokazane, jak właśnie ludzie próbują sobie poradzić z czymś takim, co mieli w domu. Odkrycie tegoroczne i chyba wszystkie jej książki, które przeczytałam, została mi jeszcze jedna, ale ją sobie przeczytam w 2025 roku. Jest to Mika Modrzyńska. Pierwsza z książek, którą przeczytałam, Styczniowa letnia noc. Romans, który dzieje się w Nowej Zelandii. Bardzo przyjemna książka, bardzo mi się podobała i rozkochała mnie w sobie ta autorka i uwielbiam i będę polecać, bo naprawdę warto poznać. Sophie Consens, kolejna książka w przyszłym roku o tej porze. Jest to romans, ale nie taki słodki, bardziej gorzki. I chyba to są romanse, które bardzo do mnie przemawiają. No i naprawdę, jeżeli przeczytacie, to nie pożałujecie, że ta książka się tu znalazła. Kolejna to jest Let's Get Textual, książka, w której chyba bardzo urzekł mnie główny bohater, bo był taki romantyczny i szarmancki, a do tego Kuska, która tutaj grała główne skrzypce. Kolejna książka Miki Modrzyńskiej. Ja trochę przyspieszyłam, ale tych książek jest sporo, a ja jestem na początku roku. Jest to Cypek. Książka bardziej taka tragiczna już, taki bardziej dramat, bym powiedziała, gdzie ginie siostra i jest pokazane, jak rodzina próbuje poradzić sobie z tą tragedią. W głównej mierze siostra głównej, w sensie ta główna nasza postać, jak potrafi, jak próbuje sobie poradzić z utratą bliskiej osoby. Ta książka przypadła mi do gustu i treścią, i tym, że była to moja pierwsza współpraca recenzencka, mianowicie Przedpamięć, tą pierwszą osobliwość i autor Octavia Sanga. Uwielbiam tę książkę. Pożyczyłam ją teraz siostrze do czytania. Jeszcze po nią nie sięgnęła, ale na pewno sięgnie, bo ja już o to zadbam. Jest to naprawdę wspaniała książka. Fantastyka, natomiast trochę z innej strony pociągnięta, więc na pewno lepiej i przyjemniej się ją czyta. I od pierwszych stron chcemy wiedzieć, co się wydarzy dalej. Więc czekam na kolejne tomy. Adrianna Białowiec, Tino Pie. Dzięki tej książce powróciłam do czytania takiej fantastyki i science fiction, więc dlatego też ta książka tutaj jest. Natomiast też sama treść tej książki była taka wciągająca, pochłaniająca i nie dało się od niej oderwać. Jedną z takich książek też, którą uwielbiam, nie pokażę jej teraz, bo stoi na półce, nie chce mi się po nią iść, jest to książka kazachskiego autora, który pisze po rosyjsku, czyli Mikity Franko, który napisał książkę Aknawa Dwor. Natomiast jest to drugi tom książki
Pierwszy jest Zabierz mnie ze sobą. Nie, Zabierz mnie ze sobą nie. Aj, już poplątałam. Nikita. Jest ta książka, właśnie pierwszy tom jest przetłumaczony na polski. Tylko pokażę pierwszy tom. Dni naszego życia. Właśnie Aknawa Dwor, jest to drugi tom książki Dni naszego życia. Ta jeszcze jest przede mną. Trochę boję się po nią sięgnąć, bo już pierwszy tom był takim mrocznym tomem. Natomiast myślę, że warto. Więc 2025 to będzie kolejna książka Miki DeFranco. On napisał tych książek kilka, więc na pewno jeszcze kolejne poznam. Ale chcę na pewno tą dwójeczkę poznać. Myślę, że też z takich odkryć to była seria z cyklu Barzum Edgara Rice'a Burroughsa o Johnie Carterze. Przeczytałam już 4 tomy, kolejne na razie czekają, natomiast na pewno je przeczytam, bo przygody Johna Cartera są takie niesamowite i fajnie się w nie przenosić i naprawdę bardzo mi się podobało. 4 te pierwsze tomy można przesłuchać w audiobooku, więc to też polecam. Kolejna fantastyka. Mam kolejne 2 tomy, natomiast jeszcze ich nie przeczytałam, a w zasadzie nie przesłuchałam. Natomiast w tym roku już na pewno to zrobię. Jest to seria Piekielna Narzeczona, w sensie seria chyba jakoś inaczej się nazywa. Piekielna. No a pierwszy tom to Piekielna Narzeczona. Bardzo mroczna, bardzo fajna, trochę kojarzyła mi się z Grą o Tron, chociaż ja nie czytałam ani nie oglądałam Gry o Tron, więc może stąd też moje skojarzenia. Teraz pokażę książkę, która jakby rozkochała mnie w tych koreańskich książkach i dzięki tej książce właśnie mam chęć na poznawanie bardziej koreańskich tekstów, a jest to Almond Won Pyoung-son. Książka niezmiernie fascynująca, wspaniała i chyba to jest taki must have każdego czytelnika. Powinien w sensie ją przeczytać. Kolejna z fantastyk, która bardzo mi się spodobała, jest to Duna Franka Herberta. Też na święta Mikołajki dostałam ten pakiet 6 tomów, więc jestem zachwycona i będę po nie sięgać na pewno w 2025 roku i chcę skończyć tą serię jak najszybciej, bo też jest to seria, od której przeczytania minęło już trochę czasu od pierwszego tomu, a ja cały czas chcę wiedzieć, co będzie dalej, więc żeby zaspokoić moją czytelniczą chęć, to na pewno będę chciała przeczytać. Kolejna z takich post-apokalips to Fenomen Macieja Rapy. Ja tutaj omawiając tę książkę wiem, że powiedziałam, że pan Głuchowski powinien trzymać się stołka na mojej liście podium, na moim podium autorów post-apokalips, bo Maciej Rapa zdecydowanie próbuje go strącić. Jeżeli kolejne książki tego autora będą tak samo fascynujące, to myślę, że Dmitrij Głuchowski trochę opadnie w dół, bo ma już godnych następców. Także z moich ust to jest wielki, wielki komplement. Kolejna książka, też od Miki Modrzyńskiej, też troszkę fantastyczna, Welesówna. Niedługo drugi tom, więc nie mogę się doczekać, a ta książka i ta historia tak wciągnęły, że siadłam sobie jednym wieczorem i przeczytałam. Nie mogłam się oderwać, bo naprawdę coś niesamowitego. Kolejna z post-apokalips. Wysadzenie z siodła, Magdalena Lewandowska. Cudowna książka, cudowna autorka i wspaniałe ilustracje w środku. Mogłyby pojawić się trochę większe, natomiast rozumiem, że tak powstała ta książka, takie ilustracje powstały, ale jest to naprawdę fajna postapokalipsa z humorem, co jest bardzo fajne, nietypowe i polecam. Wybitna książka. Kolejne moje odkrycie tegoroczne i książka, o której będę mówić chyba cały czas, Tigana, Guy Gavriel.
Kay. Dość długo czytałam tę książkę, ale jestem z niej naprawdę... Jestem nią zafascynowana, zachwycona i chcę więcej książek, dlatego kolejne dwie już czekają na półce, aby po nie sięgnąć. Bo no, autor jest naprawdę bardzo fajny. Aldehyd walerianowy i Aleksandra Woźniak. Świetna książka, młodzieżowa, ale naprawdę przyjemna. Coś innego. Osobliwy dar wanilii bourbon, Anka Smolarczyk. Sporo w mojej bibliotece pojawiło się teraz polskich autorów, co też jest nowością w porównaniu z zeszłym rokiem, w sensie 2023. Świetna książka. Tutaj zapachy grają główną rolę, co jest też niesamowite. Patrzę co jeszcze, no ale na pewno nie oszukujmy się, Arystoteles i Dante, dwie części, to jest na pewno topka i to u większości nie autorów, tylko u większości czytelników to jest topka. Ja jestem zachwycona, chcę poznawać więcej książek pana Beniamina i na pewno będę starała się to zrobić. Nas dwoje. Książka bardzo smutna, bardzo mroczna, romantyczna, przepiękna. Nie wiem, jakie jeszcze epitety tutaj na nią powiedzieć, ale wyciskacz łez i murowane rozmyślanie o tej książce jeszcze kilka dni po skończeniu. O dzienniku kobiety i o książce o niej już mówiłam, więc nie będę się powtarzać, bo to też wchodzą w topki moich książek. Chociaż no, w dzienniku kobiety niewiele się czyta, natomiast wiele się wypełnia. Ja tam skrupulatnie wypełniam te pytania i uważam, że jest to świetna terapia. Kolejna z książek bardzo potrzebnych każdemu, myślę. Zadzwoń jak dojedziesz. Książka trochę o przemijaniu, trochę o rodzicach, trochę o jakby ich starości, więc myślę, że bardzo potrzebna książka i dla jednej strony, i dla drugiej, bo tutaj w tej książce dwie strony, czyli młodzież, dzieci i rodzice próbują się dogadać i jest ciężko to zrobić. Dalej książka bardzo wstrząsająca i nie dla każdego. Bezdomność all inclusive. Książka pokazująca nam problem bezdomności w Polsce. Jak to wszystko wygląda. Jest to zdecydowanie bardzo wstrząsająca książka. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Myślę, że taką fajną książką jest Cinder. Bardzo fajnie się na niej bawiłam. Jak na młodzieżówkę, taką młodzieżową, w sensie młodą fantastykę, o tak, jest świetna i na pewno sięgnę po kolejne tomy. No i top of the top chyba tego roku to 100 dni słońca, książka o Tessie i Westonie i jej kontynuacja, czyli Tessa i Weston najlepsze święta ever. To są dwie takie jeszcze książki w topce i tyle łez, ile przelałam na tych dwóch książkach, to nie zliczę i ile chusteczek na to poszło i jak moja mama chodziła i pytała, czy wszystko jest w porządku. No, ale tak mój 2024 rok w książkach wyglądał. W tym roku przyznam się, że jeszcze nie zaczęłam, w sensie zaczęłam czytać, ale jeszcze nie ukończyłam żadnej książki i mam nadzieję, że to się zmieni. Także Wam życzę bardzo czytelniczego i bardzo wspaniałego 2025 roku i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach, a to już za tydzień. Pa!